Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj opowiemy wam historię o człowieku, którego wszyscy uważali za wariata, do momentu, gdy jego szaleństwo okazało się genialną przewidywalnością. To opowieść o Janie Nowakowskim, emerytowanym górniku ze Śląska, który przez 10 lat budował coś, co sąsiedzi nazywali podziemną obsesją. Jest rok 2019, a Jan, mieszkaniec małej wioski pod Katowicami, rozpoczyna budowę tajemniczego schronu w swoim ogrodzie. Sąsiedzi patrzą na niego z politowaniem. 60-letni emeryt kopie w ziemi jak szaleniec. Marnuje oszczędności życia na betonowanie dziur w ogrodzie, a jego żona grozi mu rozwodem, jeśli nie przestanie z tym szaleństwem. Ale Jan wiedział coś, czego inni nie wiedzieli. Jego długoletnie doświadczenie jako górnik nauczyło go czytać znaki ziemi, pogody i natury. A te znaki mówiły mu, że nadchodzi coś strasznego. Zima, jaka nie zdarzała się od stuleci. Co sprawiło, że emerytowany górnik zdecydował się poświęcić ostatnie lata życia na budowę podziemnego schronu? Jakie znaki w naturze dostrzegł, które umknęły uwadze wszystkich innych? I dlaczego jego szaleństwo stało się ratunkiem dla całej wioski? Jeśli fascynują was historie o ludzkiej intuicji, przygotowywaniu na kryzys i o tym, jak zwykli ludzie potrafią przewidzieć katastrofy, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę. W komentarzach napiszcie, czy wy też mieliście kiedyś przeczucie o nadchodzącej katastrofie. Czy jesteście gotowi na opowieść o człowieku, którego wszyscy uważali za wariata, aż zimy 2022 roku stał się ich jedynym ratunkiem? Zapraszamy was do małej śląskiej wioski, gdzie zaczyna się jedna z najbardziej niesamowitych historii o przygotowaniu na przetrwanie. Paragraf 1. 800 słów. Jan Nowakowski miał 60 lat, gdy po 40 latach pracy w kopalni Katowice przeszedł na emeryturę w 2019 roku. Większość jego kolegów planowała spokojną starość, wędkarstwo, działkę, może podróże z żoną. Ale Jan miał inne plany. Coś w jego doświadczonym oku górnika mówiło mu, że spokojne czasy się kończą. Jan zawsze był inny od innych. Wspomina jego żona, Maria Nowakowska. Potrafił przewidzieć zawalenia w kopalni za tydzień wcześniej. Wyczuwał zmiany pogody lepiej niż meteorolodzy. Koledzy nazywali go szósty zmysł Nowaka. Ale to, co zaczął robić po przejściu na emeryturę, wydawało się szaleństwem nawet dla mnie. Dom Jana stał na skraju wsi Chorzenie, około 20 kilometrów od Katowic. Mała, spokojna miejscowość z 80 mieszkańcami, gdzie każdy znał każdego, a największym wydarzeniem roku był dożynki w sierpniu. Jan mieszkał tu z Marią od 30 lat, w niewielkim domku z dużym ogrodem, który był jego dumą i radością. Ale w październiku 2019 roku, miesiąc po przejściu na emeryturę, Jan zrobił coś, co zszokowało wszystkich sąsiadów. W środku swojego pięknie utrzymanego ogrodu zaczął kopać gigantyczną dziurę. Nie małą jamkę na ziemniaki czy studnie, ale prawdziwy wykop o wymiarach 10 na 12 metrów. Myśleliśmy, że Jan zwariował, wspomina jego sąsiad Stanisław Kowalski. Przez tydzień kopał jak opętany od świtu do zmroku. Żona krzyczała na niego, żeby przestał, ale on nie słuchał. Mówił tylko: musicie mi zaufać, będziecie mi dziękowali. Jan pracował metodycznie, wykorzystując swoje górnicze doświadczenie. Kopał stopniowo, wzmacniając ściany prowizorycznymi podpórkami, planując każdy metr wykopania. Widziałem, jak pracuje, mówi Kowalski. To nie było chaotyczne kopanie. On miał plan, jakby budował małą kopalnię. Po 2 tygodniach wykop był gotowy. 3 metry głębokości, kamienne ściany wyrównane i wzmocnione, a na dnie zaczątki czegoś, co wyglądało jak fundamenty większej konstrukcji. Sąsiedzi zbierali się przy płocie, żeby popatrzeć na szaleństwo Nowaka i komentować, co też planuje ten stary górnik. Jan, co ty robisz? Pytała Maria codziennie wieczorem. Sąsiedzi myślą, że zwariowałeś, a ja zaczynam się zastanawiać, czy nie mają racji. Jan tylko uśmiechał się tajemniczo i odpowiadał: buduję przyszłość, Marysiu, naszą przyszłość. I w listopadzie Jan zamówił pierwszą betonową mieszankę. Kierowca betoniark patrzył na wykop z niedowierzaniem. Dziadek, co pan buduje? Basen?
Jan pokręcił głową. Coś ważniejszego niż basen. Coś, co może uratować życie. Kierowca wzruszył ramionami. Górniki zawsze byli dziwni. Przez cały listopad i grudzień Jan betonował fundamenty i ściany swojego tajemniczego projektu. Pracował sam, odmawiając pomocy sąsiadów, którzy początkowo oferowali wsparcie z ciekawości. Nie, to musi być zrobione dokładnie tak, jak planowałem. Mówił. Jedno źle położone cegła i wszystko będzie bez sensu. Na początku 2020 roku, gdy wykop był już wypełniony fundamentami, Jan rozpoczął kolejną fazę. Zamawiał materiały budowlane w ilościach, które zdawały się absurdalne dla jednego człowieka. Tony cementu, setki metrów rur, kilometry kabli elektrycznych, systemy wentylacyjne, izolacje termiczne. Sąsiedzi już nie przychodzili popatrzeć, wspomina Maria. Mówili, że Jan oszalał i że szkoda gadać. Niektórzy sugerowali, żebym go wysłała do psychiatry. Ja sama zaczynałem wątpić w jego zdrowie psychiczne. Ale Jan miał swoje powody. Przez 40 lat pracy pod ziemią nauczył się obserwować najsubtelniejsze znaki w naturze. Zachowanie ptaków, zmiany w temperaturze gruntu, wzorce wiatru. Wszystko to mówiło mu, że zbliża się coś niezwykłego. Ziemia przygotowuje się na coś większego, mówił do Marii. Mogę to wyczuć w kościach. Jego koledzy górnicy początkowo go wspierali. Jan zawsze miał rację co do kopalni, mówił jego przyjaciel z pracy, Józef Wiśniewski. Jeśli on mówi, że trzeba się przygotować, to może warto go posłuchać. Ale gdy miesiące przechodziły, a budowa się przeciągała, nawet oni zaczęli wątpić. W marcu 2020 roku, gdy świat zatrzymał się z powodu pandemii COVID-19, Jan kontynuował swoją budowę, jakby nic się nie stało. Pandemia to nic w porównaniu z tym, co nadchodzi. Mówił do wszystkich, którzy chcieli słuchać. To tylko rozgrzewka. Do końca 2020 roku Jan wydał na swój projekt wszystkie oszczędności emerytalne, około 200 000 złotych. Maria groziła mu rozwodem, sąsiedzi unikali go na ulicy, a miejscowy proboszcz sugerował modlitwę za jego duszę. Ale Jan pracował dalej, przekonany, że czas udowodni jego rację. Paragraf 2. 800 słów. W 2021 roku projekt Jana przybrał kształty, które ostatecznie ujawniły skalę jego szaleństwa. Pod jego ogrodem powstał prawdziwy podziemny kompleks. Nie tylko schron, ale kompletne mieszkanie pod ziemią, wyposażone w systemy, które sprawiały, że konstrukcja wyglądała jak coś z filmu science fiction. Gdy po raz pierwszy zszedłem do tego schronu, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Wspomina Stanisław Kowalski. Jan zbudował pod ziemią coś, co wyglądało jak mini centrum dowodzenia. Był tam salon, kuchnia, sypialnia, łazienka, magazyn i coś, co nazywał centrum kontroli. Schron miał powierzchnię około 100 metrów kwadratowych, rozłożoną na 2 poziomach. Pierwszy poziom, 2 metry pod ziemią, zawierał część mieszkalną, salon z kominkiem, w pełni wyposażoną kuchnię, 2 sypialnie i łazienkę z prysznicem. Wszystko było spartańskie, ale funkcjonalne, zaprojektowane z myślą o długotrwałym pobycie. Drugi poziom, metr niżej, to było prawdziwe serce schronu. Jan nazywał go Centrum Przetrwania. Znajdowały się tam magazyn żywności, obliczony na rok dla 4 osób, systemy oczyszczania wody, generator elektryczny, stacja radiowa, warsztat z narzędziami i coś, co najbardziej intrygowało sąsiadów, kompleksowy system monitorowania pogody. Jan miał tam urządzenia, które mierzyły wszystko, opisuje Kowalski. Termometry na 10 różnych głębokościach, barometry, wilgotnościomierze, nawet coś, co nazywał sejsmograf samoróbka. Codziennie rano schodził do tego centrum i zapisywał wszystkie odczyty w wielkim zeszycie. System wentylacyjny był dziełem sztuki inżynieryjnej. Jan zaprojektował go tak, żeby schron mógł być hermetycznie zamknięty na tygodnie, ale jednocześnie, żeby mieszkańcy mieli stały dostęp do świeżego powietrza. 4 różne kanały wentylacyjne, każdy z filtrem i możliwością natychmiastowego zamknięcia, plus system recyrkulacji powietrza wewnętrznego. Najbardziej imponujący był system ogrzewania, przyznaje Maria, która w końcu zeszła do schronu obejrzeć dzieło męża. Jan zainstalował tam piecyk na pelet,
plus kocioł elektryczny, plus kaminek, plus ogrzewanie podłogowe. Mówił, że nawet jeśli temperatura na zewnątrz spadnie do -50 stopni, w schronie będzie 20 stopni ciepła. Budowa systemu ogrzewania była najdroższą częścią całego projektu. Jan wydał na nie ponad 50 000 złotych, instalując nie tylko multiple źródła ciepła, ale także zaawansowaną izolację termiczną. Ściany miały pół metra grubości izolacji, opisuje Kowalski, plus aluminiowa folia, plus warstwa powietrza. Jan mówił, że buduje schron na koniec świata. W magazynie żywności Jan zgromadził zapasy, które robiły wrażenie na każdym, kto je zobaczył. Konserwy na 12 miesięcy, suche produkty na kolejne 12, witaminy, leki, a nawet nasiona roślin do ewentual uprawy. Był tam ryż, mąka, olej, miód, wszystko w hermetycznych pojemnikach, opisuje Maria, plus lodówka na żywność świeżą i zamrażalnik. Ale najbardziej kontrowersyjne były broń i amunicja, które Jan zgromadził w specjalnej skrytce. Miał tam strzelbę myśliwską, 2 pistolety i kilkaset naboi, szepczą sąsiedzi. Gdy spytaliśmy go po co, odpowiedział: gdy nadejdzie prawdziwa zima, ludzie będą robili wszystko, żeby przeżyć. Czasem trzeba będzie się bronić. System komunikacji był równie imponujący jak reszta schronu. Jan zainstalował tam krótkofalówkę z anteną wysuwającą się na powierzchnię, radio na wszystkie częstotliwości, a nawet laptop z internetem satelitarnym. Chciał być w kontakcie ze światem, tłumaczy Maria. Ale też chciał wiedzieć, co się dzieje, gdy będziemy siedzieli pod ziemią. Do końca 2021 roku Jan sfinalizował wszystkie prace. Całkowity koszt projektu wyniósł około 300 000 złotych, całe jego emerytalne oszczędności plus kredyt zaciągnięty na dom. Maria była wściekła. Sąsiedzi uważali go za kompletnego wariata, a miejscowy burmistrz rozważał interwencje służb psychiatrycznych. Wszyscy myśleli, że Jan całkowicie stracił kontakt z rzeczywistością. Wspomina proboszcz miejscowej parafii ksiądz Andrzej Kowalczyk. Ludzie przychodzili do mnie, żeby rozmawiać o jego obsesji. Niektórzy sugerowali, że trzeba mu pomóc professionally. Ja sam miałem wątpliwości, czy jego zachowanie jest normalne. Ale Jan nie przejmował się opiniami otoczenia. Każdego dnia schodził do swojego schronu, sprawdzał systemy, aktualizował zapisy pomiarów, testował urządzenia. Przygotowuje się na coś, co zmieni wszystko. Mówił do każdego, kto chciał słuchać. Gdy to nadejdzie, będziecie błagali, żeby was wpuścić. Zimą 2021-2022 roku wszyscy myśleli, że mają rację. Jan spędził większość lutego w swoim schronie, testując systemy w rzeczywistych warunkach, jak to nazywał. Temperatura spadła do -20 stopni. Zimno, ale nic niezwykłego dla Polski. Sąsiedzi śmiali się, że Nowak próbuje zimna w swojej norze. Ale Jan wiedział, że to była tylko rozgrzewka. Jego pomiary pokazywały anomalie, które niepokoiły go coraz bardziej. To dopiero początek, mówił do Marii. Prawdziwa zima dopiero nadchodzi. Paragraf 3, 800 słów. Przez cały rok 2022 Jan obsesyjnie monitorował swoje urządzenia pomiarowe, zapisując każdą zmianę temperatury, ciśnienia i wilgotności. Jego zeszyty wypełniały się danymi, które dla sąsiadów były niezrozumiałym bazgraniem, ale dla doświadczonego górnika opowiadały historię zbliżającej się katastrofy. Jan stawał się coraz bardziej nerwowy z każdym miesiącem, wspomina Maria. Rano schodził do schronu sprawdzić pomiary, po południu chodził po wsi i ostrzegał ludzi, że mają się przygotować na prawdziwą zimę. Wieczorem siedział nad swoimi zapisami i coś kalkulował. Niemal nie spał. W sierpniu 2022 roku Jan zrobił coś, co ostatecznie przekonało wszystkich, że zwariował. Zaczął namawiać sąsiadów do budowy własnych schronów lub przynajmniej do stworzenia zapasów na zimę. Chodził od domu do domu z wielkimi kartami, na których rysował schematy prostych schronów zimowych i listy niezbędnych zapasów. Słuchajcie mnie, mówił Jan na każdym spotkaniu. Moje pomiary pokazują anomalie, jakich nie widziałem przez 40 lat pracy pod ziemią. Ziemia się ochładza głębiej niż powinna.
Wzorce pogodowe są całkowicie rozregulowane. Nadchodzi zima, która może trwać miesiącami i być śmiertelna. Większość sąsiadów przestała go słuchać. Jan stał się lokalnym wariatem, przyznaje Stanisław Kowalski. Ludzie go unikali, dzieci się go bały. Moja żona mówiła, żeby z nim nie rozmawiać, bo nawinęle się od niego pesymizmu. Szkoda było patrzeć na tego człowieka. Ale kilka osób zaczęło go traktować poważnie. Andrzej Wiśniewski, 30-letni informatyk, który przeprowadził się do wsi rok wcześniej, znał się na analizie danych. Gdy Jan pokazał mi swoje pomiary, zacząłem się zastanawiać. Wspomina Wiśniewski. Te dane rzeczywiście pokazywały dziwne wzorce. Może nie było to szaleństwo. Wiśniewski pomógł Janowi przeanalizować dane komputerowo i połączyć je z dostępnymi bazami meteorologicznymi. To, co zobaczyliśmy, było niepokojące, przyznaje informatyk. Temperatury gruntu spadały stale od 2020 roku, wzorce wiatrów były chaotyczne, a pressure readings pokazywały anomalie, które shouldn't happen. W październiku 2022 roku Jan rozpoczął ostatnią fazę przygotowań. Zakupił dodatkowe zapasy żywności, paliwa i leków. Sprawdził po raz setny wszystkie systemy w schronie. Zainstalował dodatkowy generator. Przygotowywał się jak na wojnę, opisuje Maria. Każdego dnia przynosił do schronu kolejne rzeczy. Najbardziej dramatyczna była rozmowa z Marią w początku listopada. Marysiu, mogę się mylić, powiedział Jan jednego wieczoru. Ale jeśli mam rację, nastąpi coś, czego nikt z nas nie przeżył. Musisz mi zaufać i być gotowa na all scenarios. Możemy spędzić pod ziemią całą zimę. Maria po raz pierwszy w życiu była naprawdę przerażona zachowaniem męża. Nie bałam się jego szaleństwa, ale bałam się jego strachu, przyznaje. Jan był najsilniejszym człowiekiem, jakiego znałam. Jeśli on się bał, to znaczyło, że sytuacja była poważna. W november 2022 roku Jan podjął ostatnią desperacką próbę ostrzeżenia lokalnych authorities. Poszedł do burmistrza, na policję, nawet do straży pożarnej. Próbowałem im wytłumaczyć, że muszą przygotować emergency protocol, wspomina Jan. Pokazywałem im swoje dane, tłumaczyłem, co oznaczają, ale wszyscy patrzyli na mnie jak na wariata. Burmistrz Jan Komorowski rzeczywiście był sceptyczny. Pan Nowakowski przyszedł do mnie z tymi swoimi wykresami i mówił, że będzie apokaliptyczna zima, wspomina burmistrz. Rozmawiałem z meteorologami z Katowic. Mówili, że winter 2022-2023 może być chłodny, ale nic nadzwyczajnego. Pomyślałem, że pan Nowakowski needs professional help. W december pierwszego tygodnia przyszły pierwsze mrozy. Minus 15 stopni. Chłodno, ale normalne dla polskiej zimy. Sąsiedzi śmiali się z Jana. Widzisz, Jan? Normalna zima. Może teraz przestaniesz nas straszyć? Mówili. Ale Jan sprawdzał swoje pomiary codziennie i był coraz bardziej przerażony. To dopiero początek, powtarzał obsesyjnie. Prawdziwe cold front dopiero nadchodzi. Gdy przyjdzie, będziemy mieli może godziny na przygotowanie się. 15 grudnia 2022 roku Jan podjął decyzję, która miała uratować życie wielu ludziom. Mimo protestu Marii i śmiechu sąsiadów, rozpoczął final preparations. Napełnił wszystkie zbiorniki paliwa, sprawdził emergency lighting, testował radio equipment. Jutro może być za późno, mówił. Maria nie wiedziała wtedy, że jej mąż ma absolutną rację. 16 grudnia 2022 roku miał nadejść Arctic Front, który zmieni ich spokojną wieś w martwą strefę, a schron Jana stanie się jedynym miejscem, gdzie można will survive. Ta noc, 15 grudnia, była ostatnią normalną nocą w naszym życiu, wspomina Maria. Rano wszystko się zmieniło i Jan, ten wariat, stał się naszym zbawcą. Paragraf 4, 800 słów. 16 grudnia 2022 roku o godzinie 6:00 rano temperatura w wiosce Chorzenie wynosiła minus 12 stopni Celsjusza. O godzinie 8:00 termometry showed minus 20. O godzinie 10:00 temperatura spadła do minus 30 stopni. A to był dopiero początek. Nigdy w życiu nie widziałem tak szybkiego spadku temperatury,
wspomina Stanisław Kowalski. W ciągu 4 godzin temperatura spadła o 20 stopni. Rurki w moim domu zaczęły pękać już rano. Do południa moja instalacja grzewcza completely failed. Jan był pierwszy, który zauważył, że to nie jest normalna zima. O godzinie 5:00 rano jego underground thermometers showed anomalie, które go zszokowały. Temperatura gruntu na głębokości 2 metrów spadła o 5 stopni w ciągu godziny. Fizycznie niemożliwe w normalnych warunkach. Marysiu, krzyczał Jan, wbiegając do domu z swojego morning check. To już się zaczyna. Mamy może 2 godziny, zanim external conditions staną się lethal. Pakuj only essentials. Schodzimy do schronu natychmiast. Maria początkowo protestowała. Jan, nie przesadzaj. To tylko chłodna winter morning. Nie będę się chować pod ziemią przed normal frost. Ale gdy wyszła na zewnątrz po świeże mleko od sąsiadów, zrozumiała, że jej mąż ma rację. Powietrze było tak zimne, że literally took my breath away, opisuje Maria. W ciągu 10 sekund moje exposed skin started burning from cold. To nie była normalna zima. To było something terrifying. Do godziny 11:00 temperatura na external termometrach Jana osiągnęła -40 stopni Celsjusza. Większość domów w wiosce zostało without heating, ponieważ rurki centralnego ogrzewania pękały od ekstremalne cold. Electricity grid started failing, ponieważ przewody kurczyły się za szybko. Najpierw straciliśmy heating, potem electricity, wspomina Anna Kowalska, sąsiadka Nowakowskich. Mój mąż próbował rozpalić w kominku, ale cold air was coming down the chimney tak mocno, że barely mogliśmy maintain any heat. Nasze children zaczęły się trzęść z zimna. Jan obserwował sytuację ze swojego schronu through periscope system, który zainstalował. Widziałem, jak sąsiedzi desperately try to heat swoje domy, wspomina. Ale temperatura spadała tak szybko, że traditional heating methods były kompletnie inadequate. Wiedziałem, że musimy działać. O godzinie 12:00 Jan podjął decyzję, która uratowała życie swoim sąsiadom. Wyszedł ze schronu i zaczął chodzić od domu do domu, oferując schronienie w swojej underground facility. Słuchajcie, krzyczał przez zimowy wiatr. Mój schron ma heating dla 30 osób. Przychodźcie, zanim będzie za latę. Pierwszą osobą, która zgodziła się przyjść, była Anna Kowalska z 3 dziećmi. Mój najmłodszy syn miał hypothermia symptoms, wspomina Anna. Gdy Jan zaproponował shelter, nie miałam wyboru. Musiałam ratować swoje dzieci. Do godziny 14:00 w schronie Jana znajdowały się już 12 people. Anna z dziećmi, elderly Kowalski couple, Wiśniewski z żoną i dzieckiem i kilka innych osób z najbardziej zagrożonych households. Jan systematycznie evacuated najbardziej vulnerable residents. Gdy wszedłem po raz pierwszy do tego schronu w emergency conditions, nie mogłem believe what I saw, wspomina Stanisław Kowalski. Było tam warm, bright, comfortable. Heating system worked perfectly. Jan miał naprawdę everything prepared for exactly this scenario. Temperature outside continued dropping. Do godziny 16:00. External thermometers showed -50 stopni Celsjusza. To była temperatura, która w ciągu godzin could kill any unprepared person. Wiatr osiągnął prędkość 80 km na godzinę, creating wind chill factor -60 stopni. To była whiteout blizzard jak z horror movie, opisuje Jan. Visibility było 0 meters. Sound of wind był jak freight train. Gdyby ktoś był caught outside for more than 10 minut, would freeze to death. Do evening 16 grudnia w schronie Jana znajdowało się 24 people, połowa entire village population. Te osoby, które initially refused pomocy, zaczęły desperately knock na sealed entrance, wspomina Maria. Jan systematically sprawdzał przez intercom i wpuszczał tylko those who were in real danger. Najpierw dramatic moment was, gdy elderly pan Władysław Nowak collapsed outside entrance of schron. Jego temperatura body dropped so low that był unconscious. Jan ryzykował own life, żeby go rescue.
Jan wyszedł in full winter gear na minus 50 stopni, opisuje Maria. Przeciągnął pana Nowaka do schronu in less than 3 minuty. Inaczej men would die. I do midnight wszyscy surviving residents of wioski byli safely w schronie Jana. The ones who initially called Jan crazy teraz błagali him for forgiveness, wspomina Anna Kowalska. This man saved całą our community. His madness turned out to be incredible foresight. Ale to była dopiero pierwsza noc Apocalyptic Winter. Jan sprawdził weather monitoring equipment i zobaczył coś, co przerażało go bardziej than anything else. External temperature was still dropping, oznajmił scared refugees. This isn't temporary cold snap, this just beginning of something much worse. Paragraf 5, 800 słów. Druga doba w schronie pokazała wszystkim, że Jan miał rację co do skali zbliżającej się katastrofy. 17 grudnia temperatura zewnętrzna osiągnęła minus 60 stopni Celsjusza. Poziom, którego nikt z mieszkańców wioski nie doświadczył wcześniej w życiu. To była temperatura, która zabijała w ciągu minut. Gdy rano sprawdziłem external sensors, nie chciałem wierzyć własnym oczom, wspomina Jan. Minus 60 stopni i wciąż dropping, plus hurricane force winds 80 km na godzinę. To były Arctic conditions jak z Syberii, ale w środkowej Polsce. Schron Jana, zaprojektowany na 4 osoby na rok, teraz musiał pomieścić 24 osoby na nieokreślony czas. Musieliśmy racjonować wszystko, opisuje Maria. Jedzenie, water, fuel dla generator. Jan od razu established strict protocol dla każdego resource. System grzewczy schronu pracował na pełnych obrotach, ale nawet advanced engineering Jana miał swoje granice. Normalnie schron był heated do 20 stopni, tłumaczy Jan. Ale z 24 people i external temperature minus 60 mogliśmy maintain tylko 12 stopni internal temperature. To było still livable, ale cold. Najgorsza była psychological pressure. 24 osoby w confined space, scared out of their minds, nie knowing jak długo to będzie trwało, opisuje Anna Kowalska. Dzieci płakały, elderly people były in shock. Some adults started showing signs of panic attacks. Jan musiał stać się nie tylko technical manager, ale także psychological leader grupy. Established daily routine dla wszystkich, wspomina. Morning meeting, gdzie explainował weather situation. Assigned duties dla każdej osoby. Evening sessions, gdzie talked przez problems i maintained morale. Najważniejszą rzeczą był system komunikacji z outside world. Jan's radio equipment pozwało grup na kontakt z emergency services w Katowicach i innych miastach. Dowiadywaliśmy się było terrifying, opisuje Jan. Temperature drops occurred across entire Poland. Hundreds of people died w pierwszą noc. Emergency services były overwhelmed. Anna Kowalska's youngest son, 6-letni Michał, miał severe hypothermia symptoms pierwszej nocy. Jego temperatura body była tak low, że ledwo był conscious, wspomina matka. Jan miał medical supplies i knowledge from mining pierwszej pomocy. Literally saved mojego syna's life. Do trzeciego dnia, 18 grudnia, external conditions worsened even more. Temperatura osiągnęła minus 70 stopni, a wiatr intensified do hurricane levels. To były conditions jak na północnym biegunie, opisuje Jan. Any human exposed na external environment would die w ciągu 3 do 5 minut. Najbardziej terrifying był sound, wspomina Stanisław Kowalski. Wiatr howling above our heads brzmiał jak jet engine. Sometimes słyszeliśmy crushing sounds, drzewa falling, buildings collapsing from extreme cold, the entire world above us was being destroyed. Food rationing stało się critical issue. Jan calculated that the current supplies grupa mogła survive około 6 weeks if temperature conditions improved. Ale jeśli this winter continued longer, musielibyśmy make very hard decisions about survival, przyznaje Jan. Najpierw major crisis wydarzyło się 4 dnia. Jeden z backup generators failed z powodu extreme cold affecting exhaust system. Suddenly straciliśmy połowę our electrical power, opisuje Jan.
Oznaczało to choice between heating i lighting albo between heating i water pumps. Jan zdecydował prioritize heating system. Mogliśmy live w dark, ale nie mogliśmy survive bez warmth, tłumaczy jego reasoning. Group przyjęła very limited lighting schedule, tylko essential times for cooking i basic activities. Psychological state groupie zaczął deteriorate significantly. Some people started exhibiting symptoms of cabin fever, opisuje Maria. Conflicts over minor things, paranoid behavior, depression. Jan musiał constantly mediate między different personalities under extreme stress. Najbardziej dramatic incydent wydarzył się fifth day, gdy pan Wiśniewski próbował leave schron przeciwko Jan's advice. Powiedział, że prefers die outside niż suffocate underground. Wspomina jego wife. Jan physically restrained him, saved his życie. Do końca pierwszego week wszyscy residents completely realized, że Jan's madness was actually incredible preparation. Te osoby, które nazywały go wariatem, teraz treated him like hero. Opisuje Anna Kowalska. Without jego schron, wszyscy bylibyśmy dead. But Jan himself był increasingly worried. His meteorological equipment showed that extreme weather pattern was not improving. This wasn't temporary cold snap, oznajmił group podczas evening meeting. Weather data suggest, że te conditions mogą persist przez weeks lub even months. To był moment, gdy wszyscy realized, że our situation was much more serious niż anyone imagined, wspomina Maria. We weren't just hiding from bad weather. We were surviving apocalyptic climate event. I Jan był only person who prepared dla something this extreme. Paragraf 6. 1000 słów. Drugi tydzień w schronie przyniósł nowe wyzwania, które przetestowały każdy aspekt przygotowań Jana. Temperatura zewnętrzna stabilizowała się na poziomie minus 70 stopni Celsjusza, ale teraz pojawiły się dodatkowe problemy. Śnieżyce tak intensywne, że całkowicie przykryły entrance do schronu. 8 dnia Jan wszedł do swojej monitoring room i wyszedł very pale, wspomina Maria. Powiedział nam, że snow accumulation above schron osiągnęła 3 metry. Wejście było completely buried. Byliśmy effectively trapped underground. To revelation wywołało panic wśród niektórych residents. Pani Kowalska started having panic attack, opisuje Anna Wiśniewska. Krzyczała, że będziemy buried alive, że nigdy nie wydostaniemy się z tego underground tomb. Jan musiał hersedować z medical supplies. Jan quickly established new protocol dla snow situation. Mieliśmy emergency exit system, tłumaczy. Special tunnels, mechanical snow removal equipment, ale użycie go would require significant fuel i manpower. Decided zachować to jako last resort option. Food rationing stało się increasingly strict. Jan recalculated supplies. I realized, że z current consumption rate mogliby survive tylko 4 weeks more. Każda osoba dostała specific portion for każdy meal, opisuje Maria. No exceptions, even dla children. Jan explained that generosity now could mean starvation later. Największym problemem stał się water supply. Underground well system was partially frozen despite insulation, opisuje Jan. Water pressure dropped significantly. Musieliśmy ration not tylko food, ale także water for drinking i basic sanitation. Psychological condition grupy continued deteriorating. 12-year-old Ania Kowalska developed severe depression, wspomina jej matka. Nie mówiła przez całe dni, nie jadła. Jan spent hours z nią każdego dnia, trying zachować her spirits up. Jan introduced series of mental health measures, organized daily physical exercises w limited space, created educational classes gdzie adults taught dzieci different skills, even established entertainment schedule z card games i storytelling sessions. Najwięcej dramatic change was of social dynamics. People who were sąsiedzi for years suddenly byli forced live very intimate proximity, opisuje Stanisław Kowalski. Some relationships strengthened, others completely broke down.
Jan musiał constantly mediate conflicts. Romance even developed under extreme circumstances. Młody pan Wiśniewski i młoda panna Kowalska started romantic relationship, whispers Maria. Jan established special privacy protocol. Even in survival situation, people needed emotional connections. 9 dnia Jan received terrifying news przez radio contact. Emergency services w Katowicach reported że similar conditions existed across większość Central Europe, oznajmił group. This wasn't local weather event. This była major climatic catastrophe affecting millions of people. International news was even worse. Radio reports suggested że extreme weather covered areas from Scandinavia to Central Asia, opisuje Jan. Scientists nazywali to polar vortex collapse I unprecedented Arctic intrusion. No one knew jak długo it would last. Supply situation became desperate enough że Jan made controversial decision. Announced że jeśli weather didn't improve in następne 2 weeks, some people might have to leave schron voluntarily, żeby save others, wspomina Maria. It was horrible thought, a practical reality of survival. That announcement created first serious conflict w group. Some people argued that everyone should have equal right to shelter regardless of age lub health status, opisuje Anna Kowalska. Others suggested that priority should be given to young families' children. Jan refused to make such decisions alone. Instead, Jan established democratic voting system. Every adult had voice to decisions about resource allocation I emergency protocols, tłumaczy. It wasn't perfect solution, and it maintained group morale I shared responsibility. 10th day brought mechanical failure G threatened entire operation. Main heating system developed serious malfunction, opisuje Jan. Temperature w schronie dropped to 5 stopni Celsjusza. With external conditions of -70, that could be fatal. Jan spent 18 hours straight repairing heating systems z limited tools I spare parts. Pracował w freezing conditions underground, z only emergency lighting, opisuje Stanisław Kowalski. Rest of us huddled together sharing body heat. Children były shaking z cold. Najśpier moment was gdy heating system came back online, wspomina Maria. Sound of warm air flowing through vents was most beautiful sound anyone had ever heard. Jan saved wszystkich nas again. During repair work, Jan discovered disturbing evidence outside. Przez ventilation shaft glimpse dostrzegłem total devastation above ground, opisuje. Drzewa snapped half from extreme cold. Buildings collapsed pod weight of snowy ice. Entire landscape looked like Arctic wasteland. Even more concerning were signs of other human activity. Saw footprints use snow around buried village buildings, reports John. Other people were still alive above ground, prawdopodobnie desperately searching for food I shelter. Could become dangerous situation for NAs. Jan immediately implemented security measures. Established armed watch rotation at entrance. Wspomina. If other survivors discovered nasz schron, might try force their way inside. Had to be prepared to defend our group. 11th day brought most dramatic test yet. Someone started knocking the buried entrance, opisuje Maria. Desperate pounding, voices crying for help. Jan had to decide to rescue potentially dangerous strangers, lub protect his current group. Through intercom system, identified voices as family from neighboring village, explains Jan. Mother Z2 married children, probably traveling przez storm looking dla shelter. Billy freezing to death outside. Decision to rescue additional people meant further stretching already limited resources. But Jan couldn't let children die outside when miał capacity to save them. Wspomina Anna Kowalska. His humanity was stronger than practical concerns. Rescue operation było incredibly dangerous. Jan i 2 volunteers had to dig through 3 metry of snow w-70 temperature, opisuje operation. Całkowicie exposed to lethal conditions for nearly godzinę. One of najbardziej heroic actions I've ever witnessed. Successful rescue brought total schron population to 27 people. Now we had not less food per person, more crowding, more stress,
admits Maria. But also mieliśmy rescued 2 innocent children. Jan made morally correct choice, even if practically difficult. By end of second week, Wszyscy residents understood that their survival depended entirely na Jan's preparation and leadership. Man wszystkich called crazy had become our absolute savior, summarizes Stanisław Kowalski. Without his schron I expertise, całą community would be dead. Paragraf 7,000 słów. Trzeci tydzień w schronie przyniósł najmroźniejsze temperatury od początku kryzysu. Eksterne termometry Jana pokazywały -80 stopni Celsjusza. Temperatura, która was literally off the scale większości professional equipment. To była temperatura Antarktyki w środku Europy. Gdy zobaczyłem -80 on my instruments, first thought was, że equipment had malfunctioned, wspomina Jan. Ale wszystkie 3 independent systems pokazywały same readings. This was temperature that could kill human W less than 2 minuty of exposure. Extreme cold zaczęło affecting even advanced systems in schron. Water pipes closest to external walls zaczęły freezing despite heavy insulation, opisuje Jan. Had to shut down several distribution lines. I rely on emergency water reserves. Even my engineering had granis. Food supplies osiągnęły critically low levels. Jan's calculation showed że z current ration levels, group could survive tylko 10 more days. Every meal became precious resource, opisuje Maria. People started counting every grain of rice, every drop of oil. Tension W group was unbearable. Pierwszy major conflict erupted między different families over ration distribution. Kowalski family accused Wiśniewskas of taking more than their fair share, wspomina Anna. Wiśniewskas claimed that their growing teenager needed more calories. Jan had to physically intervene. Jan resolved conflict przez implementing strict measurement system. Every portion was weighed na precise scale. Tłumacze. No more estimating lub trust. Pure mathematics of survival. It was harsh. Only fair way. Mental health situation deteriorated dramatically. 12-year-old Piotr Kowalski started exhibiting symptoms of severe depression and anxiety, opisuje his mother. Refused to eat, wouldn't communicate. Jan was worried the boy might have complete nervous breakdown. Jan's response was create structured educational program, organized formal classes every day, wspomina. Mathematics, history, science. Gave people mental stimulation, a sense of normalcy. Helped maintain psychological stability, podczas crisis. Radio communication revealed the situation across Poland was catastrophic. Government emergency broadcasts reported hundreds of thousands of casualties, reports John. Major cities like Warsaw and Krakow had major infrastructure failures. Emergency services były completely overwhelmed. International news była even more terrifying. Reports suggested that extreme weather extended across entire European continent, opisuje Jan. Countries like Germany, France, Czech Republic reporting similar catastrophic conditions. Scientists called it unprecedented climatic event. 15th day brought mechanical crisis that threatened life of entire group. Main generator suffered major malfunction during peak demand period, opisuje Jan. Electrical system providing heating, lighting, water pumps completely failed. Temperature inside schron started dropping immediately. Jan had to make emergency decision with limited repair options. Miałem spare parts for minor repairs, ale this was major electrical failure. Tłumacze. Choice was between attempting dangerous repair of confined space lub conserving remaining fuel for essential systems tylko. Emergency repair took place with dangerous conditions. Jan worked complete darkness, as only flashlight, use space barely large enough for human body, opisuje Stanisław Kowalski. One mistake could electrocute him, lub cause fire, that would kill everyone. Najbardziej terrifying 4 hours of our entire experience, wspomina Maria. No heating, limited lighting, temperature dropping every hour. Children starting show signs of hypothermia. Everyone grouped together, sharing body heat.
Jan's successful repair was nothing short of miraculous. Managed to bypass damaged circuits, I restore partial electrical power, opisuje his achievement. Not full capacity, ale sufficient dla basic heating, I essential systems. Saved wszystkich our lives. Recovery revealed further deterioration of external conditions. Snow accumulation above schron had reached approximately 4 meters, reports Jan. Emergency exit was completely inaccessible. Group was totally trapped until spring thaw. That revelation caused strongest psychological crisis yet. Several adults started showing signs of claustrophobia I panic disorder, opisuje Anna Kowalska. Pan Wiśniewski had complete emotional breakdown. Krzyczał, że prefers die outside than stay trapped underground. Jan implemented emergency psychological support protocol, organized group therapy sessions every evening, tłumaczy. Everyone shared their fears and concerns, created support network między people who were strangers before crisis. Medical supplies running low created additional worry. Several elderly residents required regular medication that was now scarce, opisuje Jan. Had to make difficult decisions about dosage reduction and alternative treatments. Most serious medical emergency occurred 16th day. Elderly Pan Nowak developed severe respiratory problems, wspomina his wife. Looked like pneumonia caused przez stress and confined living conditions. Jan had limited medical knowledge, and almost no antibiotics. Treatment required improvising with available resources. Jan created isolation area using plastic sheeting, opisuje setup. Implemented strict hygiene protocols to prevent spread of infection due other residents. Used every medical supply we had. Trzeci tydzień w schronie przyniósł najmroźniejsze temperatury od początku kryzysu. Eksterna termometry. Jana pokazywały -80 stopni Celsjusza. Temperatura, która była literally off the scale większości professional equipment. To była temperatura Antarktyki w środku Europy. Gdy zobaczyłem -80 na moich instruments, pierwszą myślą było, że equipment had malfunctioned, wspomina Jan. Ale wszystkie 3 independent systems pokazywały same readings. To była temperatura, która mogła zabić człowieka w mniej niż 2 minuty exposure. Ekstremalne zimno zaczęło wpływać nawet na zaawansowane systems w schronie. Rurki wodne najbliżej external walls zaczęły marznąć pomimo heavy insulation. Opisuje Jan. Musiałem wyłączyć kilka distribution lines i polegać na emergency water reserves. Nawet moja inżynieria miała swoje granice. Zapasy żywności osiągnęły krytycznie niski poziom. Kalkulacje Jana pokazały, że z current ration levels grupa mogła przeżyć tylko 10 kolejnych dni. Każdy posiłek stał się precious resource, opisuje Maria. Ludzie zaczęli liczyć każde grain of rice, każdą kroplę oleju. Tension w grupie była nie do zniesienia. Pierwszy major konflikt wybuchł między różnymi rodzinami over ration distribution. Rodzina Kowalskich oskarżyła Wiśniewskich o branie więcej niż their fair share, wspomina Anna. Wiśniewscy twierdzili, że ich growing teenager potrzebuje więcej calories. Jan musiał physically intervene. Jan rozwiązał konflikt przez implementing strict measurement system. Każda porcja była ważona na precise scale, tłumaczy. No more estimating lub zaufania. Pure mathematics of survival. To było harsh, ale tylko w fair sposób. Mental health situation deteriorated dramatically. 12-letni Piotr Kowalski zaczął wykazywać symptoms of severe depression i anxiety, opisuje jego matka. Odmówił jedzenia, nie komunikował się. Jan martwił się, że chłopiec może mieć complete nervous breakdown. Odpowiedź Jana to było Create Structured Educational Program. Zorganizowałem formalne klasy, every day, wspomina. Matematyka, historia, nauka. Dało ludziom mental stimulation i sense of normalcy. Pomogło maintain psychological stability podczas crisis. Komunikacja radiowa ujawniła, że sytuacja across Poland była katastrofalna. Government emergency broadcasts raportowały setki tysięcy ofiar. Reports Jan.
Major cities, jak Warszawa i Kraków, miały major infrastructure failures. Emergency services były completely overwhelmed. International news była jeszcze bardziej terrifying. Reports suggested, że extreme weather rozciągnęło się across entire European continent, opisuje Jan. Kraje jak Germany, France, Czech Republic raportowały similar catastrophic conditions. Scientists nazywali to unprecedented climatic event. 15 dnia przyniósł mechanical crisis, która zagroziła life of entire group. Main generator suffered major malfunction podczas peak demand period, opisuje Jan. Electrical system providing heating, lighting, water pumps completely failed. Temperatura inside schron zaczęła dropping immediately. Jan musiał podjąć emergency decisions limited repair options. Miałem spare parts dla minor repairs, ale to był major electrical failure, tłumaczy. Choice było między attempting dangerous repair confined space lub conserving remaining fuel dla essential systems tylko. Emergency repair odbył się w dangerous conditions. Jan pracował w complete darkness, z tylko flashlight, w space ledwo large enough dla human body, opisuje Stanisław Kowalski. Jeden mistake mógł go electrocute lub spowodować fire, które zabiłoby wszystkich. Najbardziej terrifying 4 godziny of our entire experience, wspomina Maria. Bez heating, limited lighting, temperatura dropping every hour. Dzieci zaczęły pokazywać signs of hypothermia. Wszyscy zgrupowali się together, sharing body heat. Udana naprawa Jana była niczym short of miraculous. Zdołałem bypass damaged circuits i restore partial electrical power, opisuje jego achievement. Nie full capacity, ale wystarczające dla basic heating i essential systems. Uratowało wszystkich nasze życia. Recovery ujawniło further deterioration of external conditions. Snow accumulation ponad schronem osiągnęło approximately 4 metry, raportuje Jan. Emergency exit było completely inaccessible. Grupa była totally trapped until spring thaw. To revelation spowodowało strongest psychological crisis yet. Kilku adults zaczęło pokazywać signs of claustrophobia i panic disorder, opisuje Anna Kowalska. Pan Wiśniewski miał complete emotional breakdown. Krzyczał, że woli die outside niż stay trapped underground. Jan implemented emergency psychological support protocol. Zorganizowałem group therapy sessions każdego wieczoru, tłumaczy. Wszyscy dzielili się swoimi fears i concerns. Stworzył support network między people who byli strangers przed crisis. Medical supplies running low stworzyły additional worry. Kilku elderly residents wymagało regular medication, która była teraz scarce, opisuje Jan. Musiałem podjąć difficult decisions o dosage reduction i alternative treatments. Najbardziej serious medical emergency wydarzyło się 16 dnia. Elderly pan Nowak rozwinął severe respiratory problems, wspomina jego żona. Wyglądało jak pneumonia spowodowana przez stres i confined living conditions. Jan miał limited medical knowledge i almost no antibiotics. Leczenie wymagało improvising z available resources. Jan stworzył isolation area używając plastic sheeting, opisuje setup. Implemented strict hygiene protocols, żeby zapobiec spread of infection do innych residents. Użył każdego medical supply, który mieliśmy. Survival pana Nowaka stało się testem groups solidarity. Wszyscy dzielili się swoimi limited medical supplies, wspomina Maria. Anna Kowalska oddała swoje aspirin. Wiśniewscy podzielili się antibiotics ze swojego emergency kit. Grupa pokazała incredible unity. Pan Nowak's recovery po 5 dniach był turning point dla group morale. Gdy zaczął sit up i speak again, wszyscy płakali z relief, opisuje jego wife. Pokazało to, że together możemy overcome nawet medical emergencies. 17th day przyniósł unexpected discovery. Przez ventilation monitoring system zauważyłem signs of other human activity w obszarze, raportuje Jan. Smoke signals w distance, potential rescue operations.
Oznaczało to, że nie jesteśmy alone w tym crisis. Jan natychmiast established communication protocol. Używając radio equipment i emergency signals, próbowałem kontakt z potential rescuers. Tłumaczy. Ale weather conditions były still too extreme dla safe external operations. Most importantly, Jan's weather monitoring equipment zaczęło showing first subtle signs of improvement. Temperature readings były still lethal, ale rate of decrease had slowed, analizuje Jan. Możliwe, że worst of crisis was passing, ale still weeks away od safe conditions. By końca trzeciego tygodnia, wszyscy residents completely relied na Jan's leadership i expertise. Człowiek, którego wszyscy nazywali crazy, stał się naszym absolute savior, summarizes Anna Kowalska. Without jego schron i preparation, cała community would be dead. Jan himself było increasingly confident, że grupa would survive. My calculations pokazały, że z careful rationing mogliśmy last jeszcze 2 weeks, oznajmił. I weather data suggested, że conditions może improve within that time frame. Pierwszy raz miałem real hope. Paragraf 8, 1000 słów. 4. tydzień w schronie przyniósł pierwsze oznaki poprawy, ale także najbardziej dramatyczny test solidarności grupy. Temperatura zewnętrzna zaczęła powoli rosnąć, z minus 80 stopni do minus 70, ale to wciąż była temperatura śmiertelna dla każdego człowieka na powierzchni. Po raz pierwszy od 3 tygodni moje instruments pokazały positive trend, wspomina Jan. Temperature wzrost był minimalny, ale consistent. Znaczyło to, że weather system może finally be stabilizing, ale nawet ta mała nadzieja została szybko przetestowana przez najbardziej serious crisis yet. 21 dnia grupa odkryła, że żywność została contaminated. Podczas routine inspection znalazłem mold growing na znacznej portions of our remaining supplies, opisuje Jan. High humidity w schronie, combined ze stress na storage containers, spowodował spoilage critical food reserves. Odkrycie oznaczało, że z originally planned 10 days of remaining supplies grupa miała tylko 5 dni edible food. Po quick calculation zdałem sobie sprawę, że facing starvation within a week, przyznaje Jan. To był moment, gdy wszystkie my preparations mogły okazać się insufficient. Jan musiał podjąć most difficult decision of entire crisis. Oznajmiłem grupie, że food rationing musi być reduced to absolute minimum, wspomina. Each person would receive tylko one small meal per day. Children would get slightly więcej, ale nawet then barely enough for survival. Reaction was immediate and devastating. Some people accused Jana of hiding food reserves, opisuje Anna Kowalska. Others demanded że grupa should attempt to reach surface. I searched la food of buried village buildings. Conflicts broke out that threatened to tear apart our solidarity. Stanisław Kowalski proposed najbardziej controversial solution. Suggested że elderly members should voluntarily reduce their food intake jeszcze bardziej, żeby young families could survive, wspomina dramatic meeting. It był morally terrible suggestion, ale practical question of survival mathematics. Jan refused to implement age-based discrimination. Powiedziałem, że every person ma equal right to survival regardless of age. Tłumaczy his stance. Jeśli mieliśmy died as community with shared values, nie as brutal survivors who abandoned elderly. Instead, Jan proposed risky alternative. Suggested że small expedition could attempt reach buried village store żeby search dla additional food supplies. Opisuje plan. Extremely dangerous for current weather, ale możliwy z proper preparation i equipment. Planning expedition required careful calculation of risk versus reward. External temperature about still minus 70 degrees, notes Jan. Any człowiek exposed dla więcej than 5 minutes would develop severe hypothermia. Expedition would need professional cold weather gear I experience. Jan volunteered to lead expedition himself. Miałem best knowledge of village layout plus experience z extreme conditions from mining career. Tłumaczy his reasoning. Additionally, jako leader of this community, był my responsibility to take greatest personal risk,
Maria desperately opposed plan. Błagałam Jana, żeby nie ryzykował, wspomina. Powiedziałam mu, że jeśli he died podczas expedition, rest of grupa would die anyway bez his expertise. Ale on był determined. Preparation for expedition took entire day. Jan modified winter clothing z additional insulation layers, opisuje Stanisław Kowalski. Created emergency heating packs using chemical reactions. Planned precise route through buried village Z. Backup escape options. 22nd day expedition departed early morning. Jan plus 2 volunteers. Młody Andrzej Wiśniewski, I physically strong Józef Kowalski. Lists Maria. Equipped z ropes, emergency radio, medical kit, I tools dla digging through snow I ice. Expedition faced immediately life-threatening conditions. External temperature minus 72 degrees Z, wind chill factor minus 90. Records weather data. Visibility near 0 Z, continuing snowfall. Any mistake could be fatal, dla entire expedition team. Communication przez radio allowed schron residents to follow expedition progress. Every 15 minutes. Jan raportował position I status, opisuje Anna Kowalska. Hearing his voice przez static był our only connection to expedition safety. First major obstacle was navigating przez completely buried village. Wszystkie landmarks były hidden pod 4 meters of snow, describes Jan. Had to navigate using memory of underground features, water pipes, foundation layouts, buried roads, and discovery at village store exceeded all expectations. Store building had partially collapsed, ale basement storage area było accessible, raportuje Jan. Found significant quantities of canned goods, dried foods, even some frozen meat had been naturally preserved przez extreme cold. But recovery operation proved incredibly dangerous. Expedition team had to dig przez frozen debris of extreme cold, opisuje. Several times team members showed early signs of hypothermia. I had to retreat to warming shelter. Most dramatic moment occurred when Józef Kowalski fell through weak ice covering old well. Suddenly disappeared into hidden hole W snow, describes terrifying incident. Jan I Andrzej had to perform emergency rescue to conditions gdzie any delay meant death. Successful rescue I food recovery took almost 8 hours. Expedition returns the approximately 2 weeks' worth of additional supplies, celebrates Maria. But all 3 men were severely affected przez prolonged exposure to extreme cold. Medical treatment for expedition team required most of remaining medical supplies. John had severe frost damage na his hands I feet. Describes treatment needs. Andrzej developed early signs of pneumonia. Józef miał hypothermia symptoms że required constant monitoring. Despite personal costs, expedition success transformed group morale. Suddenly, mieliśmy hope again, wspomina Anna Kowalska. Food crisis został resolved I grupa había seen że working together można overcome nawet seemingly impossible challenges. More importantly, expedition confirmed że external conditions były slowly improving. Temperature during expedition był still lethal ale slightly less severe than previous week, analyzes Jan. Weather patterns pokazywały że worst of crisis may be passing. By końca 4 tygodnia, grupa była physically I emotionally exhausted, ale still alive. Wszyscy stracili significant weight, wszyscy showed signs of stress I trauma, summarizes Maria. Ale również wszyscy learned, że human beings można survive almost anything z proper preparation I community solidarity. Jan's leadership during food crisis R's dangerous expedition proved that Jeho original madness był actually profound wisdom. Man who everyone called crazy okazał się most rational person w our community, concludes Stanisław Kowalski. His preparation I leadership saved wszystkich our lives. Paragraf 9000 słów. 5 tydzień w schronie przyniósł pierwsze prawdziwe oznaki nadziei. Temperatura zewnętrzna zaczęła systematycznie rosnąć, osiągając tylko minus 50 stopni Celsjusza. Dla grupy, która przetrwała minus 80 stopni, to był remarkable improvement, chociaż wciąż śmiertelnie niebezpieczny poziom.
Po raz pierwszy od początku crisis moje projections pokazywały clear trend toward survivable conditions, raportuje Jan. Jeśli temperature continue improving at current rate, w ciągu kolejnych 10 dni moglibyśmy attempt surface reconnaissance. To była first real hope dla escape. But improved conditions also brought new challenges. Gradual warming spowodował partial snowmelt, który created massive water infiltration into schron. Opisuje technical problems. Underground drainage systems były overwhelmed. Had to implement emergency waterproofing measures. Water infiltration threat forced relocation groupie into smallest, most watertight section of schron. 27 people compressed into space originally designed DLA half that number, describes cramped conditions. Privacy became impossible. Everyone lived w immediate proximity jeden do drugiego. Despite physical discomfort, psychological condition groupie była dramatically improving. Hearing, że temperatures były rising gave everyone hope that ordeal would eventually kończyć się, observes Anna Kowalska. Children rozpoczęły playing games again. Adults started planning dla post-crisis życie. Jan używał improving conditions, żeby prepare comprehensive escape strategy. Created detailed plans dla gradual surface exploration. Tłumaczy methodology. First short reconnaissance missions, then longer expeditions. Finally full evacuation when conditions allow. Medical conditia groupie was concerning, but manageable. Everyone stracił significant weight, average 15 to 20 kilograms per person, assesses John. Several elderly residents showed signs of malnutrition-related health problems, but no life-threatening conditions that couldn't be managed. Communications at outside world began improving as Jan's radio equipment received stronger signals. Emergency broadcasts indicated że rescue operations były resuming w areas gdzie conditions had improved, reports external situation. Government był organizing massive relief efforts dla communities affected przez crises. Most encouraging news było że scientific community był finally understanding scale of climatic event. International research stations confirmed że polar vortex collapse spowodował unprecedented Arctic intrusion across entire northern hemisphere, explains meteorological data. But weather patterns were stabilizing. 28th day brought first successful surface reconnaissance. Jan personally conducted careful exploration of area immediately around schron entrance. External conditions były still dangerous but survivable z proper protection. Raportuje findings. Visibility improved, wind speeds decreased. Surface damage was catastrophic. Entire village completely buried pod snow or ice, describes devastation. Buildings collapsed, trees snapped, infrastructure completely destroyed. Landscape looked like battlefield after nuclear winter. But reconnaissance also revealed signs of other survival groups. Smoke signals W distance, evidence of other emergency shelters, observes John. Realize our community wasn't jedyna grupa that survived this catastrophe. Jan's most important discovery was damage assessment to his own property. House above schron było severely damaged ale structurally sound, evaluates condition. Most importantly, primary entrance to schron could be safely excavated w improved weather. Preparation lay eventual evacuation became primary focus. Had to plan careful transition from underground survival to surface recovery, outlines strategy. Group members needed gradual acclimatization. Do normal temperature ranges, light conditions. Medical preparation was especially critical. After month underground W confined conditions, everyone needed physical rehabilitation before attempting normal activities, explains health concerns. Planned graduated exercise program nutritional recovery plan. 29th day brought breakthrough moment. Temperature Zunenchna reached minus 30 degrees. Still dangerously cold, ale manageable z proper clothing dla limited periods. For first time W month, survival na surface became możliv dla trained individuals, celebrates improvement.
Jan organized first group expedition to assess village-wide damage. I searched the other survivors. Expedition of 5 people, fully equipped Z emergency gear, radio communication, planned route through safest areas, describes careful planning. Discovery was both devastating and hopeful. Entire village infrastructure zniszczona. Ale found evidence that several other families had survived with improvised shelters, raportuje findings. Kowalski family from northern part of village had survived reinforced basement. Successful contact Z other survivors required immediate assistance. Kowalski family of desperate condition, nearly out of food, inadequate heating, medical emergencies, describes their situation. Jan immediately organized rescue operation. Integration of additional survivors into schron challenged already strained resources. Suddenly, Grupa expanded from 27 to 34 people. Notes increased pressure. But Jan insisted she cannot abandon other community members who survived this far. Rescue operation for Kowalski family była most complex undertaking since original expedition dla food required transportation of elderly Pani Kowalski who had developed serious breathing problems, describes medical challenge, plus transfer of their few remaining survival supplies. Success of rescue operation proved that Jan's original obsession is community survival extended beyond Jigo immediate family and neighbors. Man who built schron dla his own survival instead used it by save entire community, observes profound moral dimension. His madness była actually extreme form of civic responsibility. 30th day marked exactly 1 month since crisis began. Month ago, wszyscy thought Jan było crazy older man building useless underground bunker, reflects Maria. Today, 34 people owed their lives to his preparation, leadership. Group held unofficial celebration of survival milestone, used small portion of recovered food della special meal, describes modest commemoration. Not celebration of victory, ale recognition że human determination I community solidarity może overcome even catastrophic natural disasters. Desro. Jan's most important achievement by maintaining group cohesion przez entire crisis could easily have been every family dla itself, analyzes social dynamics. Instead, grupa functioned as extended family, sharing resources I supporting każdego członka community. By końca 5th week, wszyscy residents understood, że survival phase było nearing końca. Weather continuing to improve, food supplies adequate, communication Z outside world restored, summarizes improving conditions. But everyone also understood the recovery phase would bring entirely different challenges. John began planning a post-crisis życie. How to rebuild community that was completely destroyed poses fundamental question. How do people who survived apocalyptic event return, do normal living? Iż paragraf 10, 1000 słów. 6. I ostatni tydzień w schronie był okresem transformacji. Od desperate survival do planned recovery. Temperatura zewnętrzna osiągnęła minus 20 stopni Celsjusza. Wciąż zimno, ale w granicach normalnej polskiej zimy. Po miesiącu życia w warunkach arktycznych to była przyjemna ulga. Pierwszy raz od rozpoczęcia crisis temperatura external był w zakresie, gdzie normal human activity była possible z appropriate clothing, oznajmił Jan durante daily briefing. Today rozpoczynamy transition from survival mode do recovery mode. Evacuation schronu wymagała careful planning. Po miesiącu w underground conditions, wszyscy residents potrzebowali medical evaluation I gradual acclimatization. Tłumaczy Jan. Cannot simply move 34 people from controlled environment to damaged surface structures. First step by establishing temporary surface camp. Using materials recovered z village I supplies from schron, zbudowaliśmy insulated temporary housing, opisuje construction project. Not comfortable, ale adequate dla short-term occupation, podczas assessment damage. Medical evaluation revealed remarkable resilience of human adaptation,
Despite month of extreme stress and deprivation, większość group members with surprisingly good health. Assesses condition. Weight loss was significant, ale not dangerous. No serious malnutrition lub disease outbreaks. Psychological evaluation było more complex. Some residents, especially children, developed strong attachment due underground environment, observes Maria. After month of safety, schron, surface world seemed dangerous, unpredictable. Jan's first priority was restoring communication outside authorities. Using ham radio equipment, established contacts government emergency services. Describes connectivity. Reported survival of 34 residents. I requested information about regional recovery efforts. Response from authorities exceeded all expectations. Government disaster relief coordinators were amazed the entire community had survived intact, shares communication results. Most rural areas had casualty rates exceeding 50%. Our village biostatistical miracle. Media attention became overwhelming. Television crews, newspaper reporters, government officials wszystkich wanted to hear story of community survival. Describes sudden publicity. Jan became reluctant celebrity Jako man who saved his village. But Jan was more interested in practical reconstruction than publicity. Media moj tell our story later. Prioritizes immediate needs. Now we need rebuild homes, restore infrastructure, help people return to normal życie. Assessment of village damage was comprehensive, devastating. Estimated reconstruction costs approximately 2 million złoty dla basic infrastructure, calculates financial scope. Most individual homes would require complete rebuilding rather than repair. Insurance complications added additional stress. Most policies didn't cover unprecedented climatic events. Reveals bureaucratic challenges. Residents face prospect of personal bankruptcy simply for surviving natural disaster. Jan proposed innovative solution that reflected his community-centered philosophy. Instead of individual reconstruction, suggested cooperative rebuilding project, outlines vision, shared resources, communal decision-making, mutually supportive community design. Government support proved substantial. Emergency reconstruction funding, temporary housing assistance, medical support dla trauma recovery, lists available resources, plus scientific interest in studying survival techniques that proved so successful. Scientific community była especially fascinated z Jan's preparation methods. Geologists, meteorologists, survival experts wszystkich wanted to understand how retired miner predicted I prepared delay unprecedented weather event. Describes research interest. Jan's response due fame was characteristically modest. I predicted this specific catastrophe, clarifies misconceptions. I just understood że modern życie just fragile. That individual preparation może make difference między życie I śmierć in crisis. University researchers documented every aspect of schron design and survival protocols. Jan's engineering innovations became case study dla emergency preparedness education. Notes academic recognition. His techniques may save thousands of życia with future disasters. Community reconstruction project became model DLA disaster recovery. 34 people who survived month underground together decided to rebuild as intentional community. Describes social innovation. Shared resources, mutual support, enhanced emergency preparedness infrastructure. A new village design incorporated lessons learned from crisis. Every home connected to central emergency shelter system. Outlines improved infrastructure. Community food storage, backup power systems, underground communication networks. Most importantly, Jan insisted on training every resident basic survival skills. Cannot rely on jedną osobę to save everyone, emphasizes preparedness philosophy. Every member of community must understand how to survive crisis independently. I contribute to collective survival. Children who survived month to schron showed remarkable psychological resilience. Instead of trauma, displayed enhanced cooperation skills, appreciation de la community solidarity,
observes educational impact, crisis taught them values that normal childhood experiences cannot provide. 1 year after crisis, village of Korzeni became international model ELA rural disaster preparedness. Delegations from around world visited do study community survival techniques. Notes global recognition. Jan's madness influenced emergency planning policy, dozens of countries. Jan's personal transformation was profound but subtle. Before crisis, Bao lonely, retired miner building obsessive project, reflects Maria. After crisis, became respected community leader, I internationally recognized expert W survival preparedness. But Jan remained fundamentally unchanged. Success didn't change Jego basic personality, observes Anna Kowalska. Still quiet, methodical, focused on practical solutions, still convinced that individuals must take responsibility for their own survival. Most poignant legacy buo community solidarity that survived crisis, group of people who barely knew każdego other before catastrophe became extended family, summarizes social transformation. Crisis revealed that human cooperation just more powerful than individual self-interest. Be some final lesson by a profound revision of normal assumptions about security and stability. Everyone who survived understood that ordinary życie kunnen być disrupted w minutes, articulates philosophical change, but also learned that